Słuchajcie, co znalazłam! Znalazłam pewien wpis na internecie z komentarzami. Za co lubicie i nie lubicie tych postaci? Sonic, Shadow, Tails, Amy, Knuckles, Rouge, Blaze, Silver. Może to nie będzie konieczne. Wszyscy wiedzą, jaki jestem kozak. Ta? Więc tym bardziej powinieneś posłuchać. Sonic okej, jest spoko, ale czasem mógłby być bardziej miły dla Amy Rose i nie być egoistą. Że co? Widzisz? Nawet inni uważają, że powinieneś mnie lepiej traktować. Amy, lubię ją za to, że walczy o swoje, a nie jest kolejną bezradną panienką, którą trzeba ratować oraz troszczy się o innych. Sonic, nie podoba mi się, że nie próbuje nawet trochę zbliżyć się do Amy oraz nieraz potrafi być niepoważny. Bzdury! Tak? Może pójdziemy na randkę? Nie mam na to czasu. Możecie się uspokoić? Nie mam nic przeciwko reakcjom i krótkim komentarzom, ale nie kłóćcie się. Sorry, czasami jest niemożliwe, żeby się nie zbuntować. Prawda boli, co? Przymknij się. Sonic, nie bądź niegrzeczny. Shadow, nie podoba mi się, że zbyt dystansuje się od innych. Sonic działa mu na nerwy aż za bardzo i zbyt przeżywa sprawę z Marią aż do przesady. Podoba mi się jego honor i duma, potrafi pomóc, gdy trzeba. To, że ma fajny głos, się liczy? Tails, nie podoba mi się, że jest zbyt strachliwy oraz to, że mimo swoich urządzeń często i tak niezbyt potrafi pokonać przeciwników. Podoba mi się, że jest inteligentny i potrafi majsterkować. Coś w tym jest. Amy Rose ma zajebisty wygląd i wygląda uroczo, ale jej charakter jest wkurzający i że się za Soniciem ciągle ugania. W Sonic Prime Amy jest już lepsza niż w Sonicu X i w Sonicu Boom, a Sonic jest zabawny, rozwala mnie. Jest szybki, jest spoko postacią, ale jest nieraz zbyt leniwy. No bez przesady, by bohater był zbyt leniwy, to też jest wkurzające. Do Shadowa nie mam się co przyczepić, Shadowa po prostu kocham i tylko o tych trzech postaciach mam coś do powiedzenia, nic więcej. No i Silver też mnie w ogóle wkurza. Czemu? Dobra, wszystko rozumiem i nie mam nic do zarzucenia. Ale co to znaczy, że Amy ma zajebisty wygląd? Czyli jaki? Co konkretnie? Zajebisty? Czego nie rozumiesz? No właśnie, Amy wygląda zajebiście i koniec tematu. Sonic, podoba mi się to, że mimo bycia naprawdę często lekkomyślnym, potrafi być naprawdę dobrym liderem. W wielu sytuacjach jest gotowy narazić nawet swoje życie, by uratować życie innych. Nie podoba mi się, że w wielu seriach z nim został pokazany jako taki trochę ignorant. Często też podejmował lekkomyślne decyzje, które pomimo bycia często skutecznymi, to były bardzo ryzykowne. Shadow. Jego design w pełni oddaje to, że może być naszym najcięższym rywalem, jak i dobrym sprzymierzeńcem. W pełni spełnia swoją rolę jako antagonista w wielu seriach i to mi się podoba. Nie podoba mi się, że czasami jest już za bardzo mroczny. Poza tym w niektórych seriach działa dość niezrozumiale dla mnie, jak na przykład używanie Montoru, od którego sam jest szybszy. Popieram. Czemu tak robisz? Co cię to obchodzi? Patrz na siebie. Chłopaki, spokój. Knuckles. Lubię Knucklesa za to, że często bywa zabawny, jak i niezwykle groźny zarazem. Nieraz pokazano, jak Sonic miał duże problemy w walce z nim, jak i nieraz nie udało mu się go pokonać. Nie lubię, jak czasem jest porywczy, jak i bardzo naiwny. Amy. U Amy lubię to, że jest bardzo samodzielna i jest jednym z mocniejszych sprzymierzeńców Sonika. Jest też bardzo oddaną i dobrą przyjaciółką. Czasem bywa, że za bardzo szaleje względem Sonika i tego nie lubię, chociaż to też dodaje jej charakteru, ale to też zależy od serii. Nie przejmuj się, Knuckles. A ja... no cóż... względem Sonika nic na to nie poradzę, taka jest miłość. W tym przypadku chora obsesyjnie. Coś powiedział? Sally, czy możesz kontynuować? Oczywiście. Tails. Lubię w nim, że jest pracowitym i dobrym pomocnikiem. Cenię też u niego to, że wydaje się być bardziej pacyfistycznie nastawiony niż reszta bohaterów. Nie lubię w nim tego, że często się mądruje. Silver. U Silvera najbardziej lubię jego sposób na życie oraz jego relacje z Blaze. Blaze. U Blaze najlepszymi cechami jest to, że jest naprawdę opanowana i logicznie myśląca oraz jej wygląd w pełni pasuje do jej charakteru. Na co się gapisz? Sprawdzam, jak bardzo jesteś opanowana. Zaraz cię walnę.
Tak, wasza relacja jest wyjątkowa. U Silvera cenią sobie jego styl życia i jego, moim zdaniem, mega uroczą relację z Blaze oraz telekinezę, która nadaje mu wyjątkowości. No i komediowy motyw bananów, który mnie rozbraja. Cech negatywnych raczej nie zauważyłem. Blaze, gdzie się podziały te banany, które kupiłem w Tesco? Zrobiłam z nich zupę. To znaczy, że wylałem zawartość garnka do kibla? Ja myślałem, że to wymiociny. Ty idioto! Wy naprawdę jesteście uroczą parą, tak. Lubię Shadowa za to, że jest waleczny w każdej chwili walki, a nie lubię go za to, że jest niemiły praktycznie dla każdego. Emi lubię za wyrozumiałość, empatię i troskliwość. Na przykład jak widzi, że komuś coś się dzieje, to stara się tej osobie pomóc i znaleźć rozwiązanie. Nie ma żadnej rzeczy, za którą jej nie lubię. O, wygląda na to, że dla kogoś jestem ideałem. Radość godna potępienia. No wiesz, ty faktycznie jesteś niemiły. I co z tego? Okej, robi się nieprzyjemnie. Co my tu dalej mamy? Och, ktoś napisał coś o mnie. Pokaż. Sally Acorn. Jest to jedna z moich ulubionych postaci, jeśli nie najbardziej ulubiona. Dla mnie ciekawe jest w niej to, że choć nie ma ona żadnych specjalnych umiejętności, jak na przykład Sonic super szybkość czy jak Tails latanie za pomocą swoich ogonów, to jej zdolnością można by powiedzieć, że są zdolności przywódcze, inteligencja i umiejętność planowania. I to jest coś, co ją wyróżnia. Sally bardzo kocha swoje królestwo i zależy jej na tym, aby odzyskać jego wolność, jak i wolność swoich poddanych. Jest ona urodzoną liderką, która potrafi poprowadzić swoją grupę tak, by osiągnąć wygraną. Jak miło. Shadow. Shadow to ponury mruk, którego trzeba zamknąć w pokoju, by nie psuł innym nastroju. Że co? To nieprawda. Oddaj mi to. Nie słuchaj go, Shadow. Shadow, pomimo ciężkich doświadczeń, strata Marii, postanowił obrać dobrą drogę i odpuścić sobie przeszłość. Spełnia złożoną obietnicę Marii, ochrona Ziemi i jej mieszkańców. Pomimo, że nie jest wylewny, jeśli chodzi o swoje uczucia, to naprawdę zależy mu na swoich przyjaciołach, Róż i Omedze, co widać w Sonic 06, kiedy zostają zaatakowani przez armię androidów Mephilesa. Och, Shadow, zależy ci na mnie? O, cicha woda brzegi rwie. Przestańcie mnie zawstydzać! Dobra. Emi, jest ona urocza, tak jak już było tutaj to powiedziane. Troszczy się o innych, a także nie brakuje jej odwagi. Sonic, to trochę zabawne, ale on mnie kiedyś denerwował, bo uważałam, że jest za bardzo zapatrzony w siebie. Ale teraz uważam, że jest on fajną postacią, bo podoba mi się to, jak on robi sobie żarty ze swoich wrogów i że się nigdy nie poddaje. Też to w tobie lubię. To samo mogę powiedzieć o tobie. Chcesz się umówić? Nie. O, głowa do góry, Emi. Jak nie ten, to inny. Z tej listy to najbardziej lubię Silvera, bo jest najbardziej tak zwaną goofy postacią, ale ma w sobie jednak żywioł wojownika. Żywioł wojownika. Podoba mi się. O Boże. Tails, bo jest fajny, był moją pierwszą postacią, jaką grałem w Sonika, jego fanarty są przepiękne i ma podobną historię co ja. To miłe. No dobra, ale co to znaczy, że jesteś fajny? Co konkretnie? To znaczy, że jest fajny. Czego znowu nie rozumiesz? W sumie lubię wszystkich, ale najbardziej chyba Silvera i jego ciekawe podejście do życia, miłość do bananów i interesujące relacje z Blaze. Było już coś podobnego. Sonic. Plusy. Odważny, z dużym poczuciem humoru i ciętym językiem, troszczy się o swoich przyjaciół. Minusy. Lekkomyślny i działający bez planu i wcześniejszego pomyślenia, czasem powinien ugryźć się w język. Shadow. Plusy. Mimo bycia gburem potrafi wykrzesać z siebie troskę o swoich przyjaciół. Minusy. Jest gburem i czasem może doprowadzić to do szału. Ej, nie mam zamiaru gryźć języka, to boli. Ta. Tails. Plusy. Miły, zaradny, odważny, przyjacielski. Minusy. Czasami zachowuje się, jakby nie miał kręgosłupa. Emi. Empatyczna, troszcząca się o przyjaciół, mistrzyni cukiernictwa i potrafiąca w razie czego przywalić młotkiem. Minusy. Jej czasami toksyczna obsesja na punkcie Sonika. Naprawdę jest aż tak źle? Może czasami. Myślałam, że zaprzeczysz.
Mogę sprawić, że faktycznie nie będziesz miał kręgosłupa. O nie! Emi, spokojnie. Popracuj trochę nad sobą, a wszystko będzie dobrze. Knuckles, plusy. Szlachetny, odważny, lojalny. Minusy. Strasznie naiwny i czasami oschły. Róż, plusy. Wszystkie zalety klasycznej antybohaterki. Minusy. Wszystkie wady klasycznej antybohaterki. Podsumowując, ktoś, z kim można się zaprzyjaźnić, ale nie powierzać biżuterii na przechowanie. Tylko tyle? Mam więcej do zaoferowania. Knuckles, jesteś taki szlachetny i odważny, silny i dzielny. Jakiś ty naiwny. Za chwilę zemdlejesz z nadmiaru komplementów, a wtedy zdobycie głównego szmaragdu będzie dziecinnie proste. Róż, nie podpuszczaj go. Wszyscy wiedzą, że chcesz ukraść główny szmaragd. Blaze, plusy. Odważna, wywiązująca się ze swoich obowiązków, przyjacielska. Minusy. Potrafi być czasami trochę oschła. Silver, plusy. Troszczy się o przyjaciół, odważny, czasami zabawny. Minusy. Czasami pakuje się w problemy na własne życzenie. Cream, plusy. Przyjacielska, miła, ciężko się na nią gniewać, troskliwa. Minusy. Czasami potrafi być troszeczkę irytująca. Infinite, plusy. Ma potencjał, jeśli się ogarnie, ma niezłą piosenkę. Minusy. Pyszałek, arogancki, ego wielkości Chin, a i okrutnik. Jestem irytująca? Może czasami, ale tylko troszeczkę. To nic. Twoja mama wychowała cię na grzeczną dziewczynkę. Dziękuję! Kim jest Infinite? Nie pamiętam typa. Niech ci go pamiętać, ani nawet znać. Wredota jakich nie brakuje na tym świecie. Widzisz? Troszczę się o ciebie. Rzeczywiście. W sensie, że dla twojego dobra nie polecam nawet się nim interesować. Unikać takich jak on. Zwalczać jak najszybciej. Same nieszczęścia. Jej, brzmi poważnie. Dzięki za troskę, doceniam to. Zaczynam rozumieć, co ludzie mieli na myśli, pisząc, że wasza relacja jest urocza. Emi Rose ma fajny wygląd i jest urocza. O. No dobra, może jesteś urocza, ale co to znaczy, że masz fajny wygląd? Co ta osoba miała konkretnie na myśli? To, że jest fajny, czego znowu nie rozumiesz? Przy okazji, miło mi, że zgadzasz się z tą osobą i uważasz, że jestem urocza. Niech to. Sonic, czemu nie umówisz się z Emi, skoro ci się podoba? Daj spokój, będzie dobrze. Nie masz się czym stresować. Właśnie, pomyśl, że nie jesteś na randce, a wszystko będzie świetnie. Emi Rose nadaje się na idealną bohaterkę z powodu jej młotka Piko Piko. Idealnie także nadaje się na pobyt ze swoimi kolegami lub koleżankami. Ładny ma ubiór. Jest bardzo troskliwa dla swoich kolegów i koleżanek. Shadow ma ciekawy charakter mimo czarno-czerwonych kolców, potrafi walczyć idealnie. Nadaje się również do przyszłych filmów. Widzisz? Nawet inni uważają, że miło się spędza ze mną czas. Nie daj się prosić, Sonic. Na pewno nie będziesz tego żałować. Każda jest świetna. Postacie z Sonika w różnych rzeczach są cudowne. Kim jest każda? Nie znam jej. To nie jest imię, chodziło o każdą postać, durniu. Shadow, pomimo powagi, potrafi troszczyć się o innych. Emi Rose, fajna, twarda, potrafi się postawić jak mało kto. Róż, jest sprytna, potrafi rzucić ciętą ripostę. Knuckles, silny, troskliwy i jest jak starszy brat dla reszty ekipy. Moi faworyci. Ty fajna? Chciałabym wiedzieć, co ta osoba miała konkretnie na myśli. To, że jestem fajna. W przeciwieństwie do ciebie. Ach tak? Ostatni komentarz. Mało kto pamięta takie postacie jak Ray the Flying Squirrel i Honey the Cat. Obydwie mają ciekawy design, oczywiście w wersji komiksowej. To tyle, możecie się rozejść. Sonic, co robisz? Porywam cię, zanim Róż spuści ci łomot. Czy to randka? Nie, oczywiście, że nie. A przynajmniej muszę udawać, że nie jest. No w końcu się odważył. I pomyśleć, że to przez jakieś komentarze.